ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem odcinka jest Simon Szymczak. Wspiera polskie firmy w Holandii, łącząc marketing, technologię i automatyzację. Tworzy strony, aplikacje i narzędzia, które upraszczają pracę i porządkują firmę. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, tutaj mam na imię Oskar, a to jest podcast w ogniu pytań. I dzisiejszymi moimi gościniami, dwie gościnie, Sandra, która już tu kiedyś gościła, i Kasia. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Taką niepisaną tradycją jest to, że proszę moich gości, dzisiaj gościnie, żebyście dosłownie jednym zdaniem powiedziały widzom, słuchaczom, co robicie, czym się zajmujecie, o sobie. Ja jestem trenerka Sanderka, jestem trenerem personalnym, trenuję głównie Polaków i tak ogólnie wprowadzam ruch. Robię wszystko, żeby ludzie się ruszyli. Dobrze? Ja jestem Kasia, jestem trenerem i od kilku lat prowadzę pierwszy polski klub sportowy tutaj w Holandii, Ability Team. A czy to prawda, że miałaś niedawno urodziny? A wiesz, ile masz lat? To prawda. Nagrywamy to drugi raz, więc to taki żarcik sytuacyjny. I tego już nie będziemy wycinali. No, dobrze. Jak się dziewczyny w ogóle poznałyście? W jakich okolicznościach? Poznałyśmy się przez Facebooka. Jak ja zaczynałam swoją przygodę jako trener, w sensie otwierałam firmę, wiedziałam, że jest Kasia, nie znałyśmy się i po zrobieniu kursów w Polsce był taki pomysł, że ten ośrodek szkoleniowy będzie robił tutaj też kursy w Holandii. Ja wtedy napisałam do Kasi, bo szukałam dla nich miejsca. Koniec końców te kursy tutaj nie doszły do skutku, no ale widocznie po coś to było, no bo ta nasza znajomość wtedy jakby się rozpoczęła. My się wtedy spotkałyśmy pierwszy raz. Jeszcze wtedy nie miałyśmy takiego stałego kontaktu ze sobą. Kasia wtedy była w trakcie szukania sali do otwarcia swojego klubu. No i to był ten pierwszy taki moment. Kiedy się Pierwsze nasze spotkałyśmy. spotkanie. Dobrze. I kiedy, że tak powiem, zaistniała jakaś pierwsza współpraca pomiędzy wami? Przy okazji biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co to był za bieg? To był ten bieg 2 lata temu. Tak. I jak ja ogólnie dostałam propozycję stworzenia tego biegu, ale z racji tego, że ja działałam sama, nie miałam też jakby tej swojej grupy treningowej, nie miałam aż tak dużej bazy klientów. No i pierwsza myśl to była, napiszę do Kasi i napisałam jej to w ten sposób, że albo robimy to razem, albo ja tego po prostu nie robię, bo ja wiedziałam, że ja tego nie zrobię i ja też nie chciałam tego sama zrobić i wtedy chyba też się spotkałyśmy, pogadałyśmy, tak. No i dobra, robimy razem. I po tym biegu to już w sumie zostałyśmy nierozłączne. To też nie było tak dobra, robimy razem, bo ja pamiętam, że Boże, nie mam kompletnie na to czasu, tylko nie teraz. I wyszłam z tą propozycją, zresztą jak zwykle do wszystkich, którzy u mnie trenują, zapytałam się ich, czy robimy. No i odpowiedź byłaby jedna, że robimy i tak się to wszystko No tak, zaczęło. no bo Kasia już miała właśnie zaplecze w postaci ludzi, nie? I to już wiadomo, że to jest łatwiej. Czy to można powiedzieć, że był taki pierwszy wspólny wasz projekt? Tak. I później już poszło z górki. Tak. Tak jest. Tak myślę, co was połączyło? Czy podobne charaktery, czy może przeciwne charaktery, czy może cele? Ogólnie mamy bardzo podobne cele. Może, nie wiem, doświadczenia, które miałyście wcześniej? Wydaje mi się, że mamy podobne charaktery, ale też wspólny cel, bo jednej i drugiej bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby poruszać tych ludzi i nigdy, przynajmniej ja nigdy nie miałam takiego odczucia od początku, nie widziałyśmy w sobie konkurencji, wręcz przeciwnie. Ja powiedziałam do Sandry praktycznie od razu po tym naszym pierwszym projekcie już, żeby zaczęła coś działać w moim klubie, bo dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby poruszyć jak największą ilość ludzi, a zdaję sobie sprawę z tego, że ja też nie jestem trenerem dla każdego i im więcej tych trenerów będzie, tym do większej ilości osób dotrzemy. Ja myślę, że ten największy klik to był nasz pierwszy trening. Ja myślę, bo my w sumie po tym treningu już byłyśmy takie nierozłączne, że Tak. już pisałyśmy cały czas ze sobą i zaczęłyśmy trenować. Ja nigdy nie trenowałam w ogóle w takiej formie i ja nigdy nie trenowałam z kimś, więc dla mnie to było takie wow. No i crossfit, taki ten To intensywny opowiedz, workout. jak wyglądał wasz pierwszy trening, bo jestem aż ciekaw. Ja pamiętam, że ja bardzo chciałam się nauczyć snatchy,
I ja gdzieś już tam Kasi napisałam, że chcę tych sneczy się nauczyć. I pamiętam, że prowadziłam swoje personalne w Eindhoven. Kasia mi napisała, dzisiaj robimy snecze, jak chcesz to przyjdź. No to ja mówię, dobra, to jak się wyrobię, to przyjdę. Gdzieś tam skończyłam pewnie godzinę wcześniej. Pojechałam do domu, tylko coś przekąsiłam i pojechałam do Ability na ten trening. No ale jakby, tak jak powiedziałam, nigdy nie trenowałam w taki sposób. I jak robiłyśmy workout, ja już nie pamiętam, co to było. Ale było jedno kółko dookoła budynku i jak ja biegłam to kółko, to ja tylko tak biegłam i mówię, ja pierdolę. I ten bieg to był dla mnie odpoczynek, nie? I wtedy był taki w sumie klik, nie? Że pamiętam, że jak sobie zbiłyśmy tego żółwika i że ja wtedy też zobaczyłam, że wow, jest ktoś, kto lubi tak jak ja, nie? Że lubi ten trening, lubi mocniej i w sumie tak praktycznie do odciny, ale i jeszcze ona mnie tam, no dasz radę, nie? I to wtedy dla mnie to było takie coś nowego, no bo ja nie miałam wcześniej w ogóle takiego wsparcia w ludziach, nie miałam takich ludzi, którzy gdzieś tam mnie chcieli do góry pociągnąć w taki sposób, nie? Więc ja myślę, że tak, że wtedy to ja poczułam ten klik największy, nie? Psychopatka. Czy było coś, co ciebie zaskoczyło na przykład u Kasi? I na odwrót, to zaraz to samo pytanie będzie, więc możesz już się zastanowić nad odpowiedzią. Ty masz czas, żeby się zastanowić? Ja nie mam, nie? Dobrze, Ja mogę to powiedzieć może teraz... pierwszy. No to mów. Okej, a ty się zastanów. Zaskoczyło mnie to na pewno ta konsekwencja i taka upartość, szczególnie poza pracą jestem człowiekiem bardzo zamkniętym i do tej swojej przestrzeni takiej prywatnej raczej nie dopuszczam ludzi, praktycznie nikogo, ze względu na to, że na co dzień mam tych ludzi tak wielu wokół siebie, a ten uparczyk jednak jak się tak przyczepił, no to spokoju mi do tej pory nie dał. Partnerem odcinka jest e-faktura NL z innowacyjną funkcją Booki, która pomaga przedsiębiorcom znaleźć zlecenia i profesjonalnych wykonawców. Szukasz pracy? Masz wolne moce przerobowe w firmie? Z Booki dodajesz ogłoszenie w kilka sekund i znajdujesz zlecenia albo współpracowników z twojej branży. Odkryj moc przedsiębiorczości z networkingiem w e-faktura NL. Sprawdź opis odcinka i skorzystaj ze specjalnej zniżki dla widzów w ogniu pytań. Ja w sensie, to może nie jest, że to jest... Dla mnie to było zaskoczenie, bo ja też nie miałam w swoim życiu takich osób, które gdzieś by mnie nie krytykowały i dawałyby mi taką przestrzeń na bycie sobą, nie? To może to było dla mnie takie coś nowego. Nie wiem, czy mogę to nazwać zaskoczeniem, ale na pewno, że Kasia jest taka, że daje, jest blisko i wiesz, że jest, złapie cię jak spadasz, czy kiedy jej potrzebujesz, ale też to, że gdzieś tam masz różne pomysły, różne odczucia, to ona daje tą przestrzeń, nie osacza. Nie, krytykujemy siebie nawzajem. Tak, Przede wszystkim każda szanuje zdanie tej drugiej osoby. I wydaje mi się, że na co dzień próbujemy też tego uczyć naszych podopiecznych po prostu, że jesteśmy dla nich, że wspieramy ich, to nas też bardzo mocno łączy. Bez jakiegoś tam właśnie krytykowania zbędnego, dajemy im przestrzeń do bycia sobą, nie oceniamy i po prostu jesteśmy dla tych osób na co dzień. No, ja myślę, że my też mamy jakieś tam wspólne doświadczenia z przyszłości. Każda przeszła swoje trudne momenty i to nas budowało i my też, przynajmniej ja tak umiem, myślę, że wyczuć, kiedy Kasia potrzebuje tego spokoju, kiedy naprawdę potrzebuje odpocząć, potrzebuje się odciąć, wtedy ja jej tam nie bodźcuję i nie naciskam, ale też wiem, kiedy ona potrzebuje, żeby jej podać rękę Tak. i żeby wyszła, nie? To myślę, że dużo się też nauczyłyśmy siebie, nie? Tak, to prawda. Pod tym kątem. Także jak jedna leci w dół, to druga zazwyczaj ma wtedy ten trochę Druga, mocniejszy tak. moment i na odwrót. A czy pamiętacie moment, gdzie jakoś pierwszy raz się pokłóciłyście, nie zgodziłyście ze sobą? Chyba nie Nie pokłóciłyśmy. kłóciliśmy się. Ani Nie. razu się nie zdarzyło? Ona mnie tam opierdzieli, jak się spóźnia, ale to raczej jest takie... Nie, to są raczej takie błahe rzeczy, które nie mają wpływu na dalszą relację. No bo my też już nie jesteśmy najmłodsze i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy może mieć gorszy dzień, że gdzieś tam jesteśmy kobietami, no to wiadomo, że gdzieś te hormonki nam się czasami uaktywniają. Jedno, czy jest przed Babskie okresem, dni czy w tym samym czasie. I to gdzieś tam akceptujemy to po prostu, no bo tego się nie da przeskoczyć. Ja długo też pracowałam nad sobą, żeby właśnie ludziom dawać tą przestrzeń i żeby nie oczekiwać od ludzi przede wszystkim, nie? Bo to jest myślę, że najważniejsze i jeżeli my oczekujemy, to nas w pewnym stopniu ściąga w dół i może nas zrujnować, nie? A jak bierzemy kogoś takim, jaki jest, no to ja myślę, że to jest po prostu fajna rzecz, nie?
Bo każda z nas, okej, my mamy te ciemniejsze strony, mamy te słabsze momenty, ale tak naprawdę my obie jesteśmy bardzo silnymi charakterami i my we dwie, no, też irytujemy ludzi, bo my po prostu podbijamy większość rzeczy. Po prostu my, jak coś chcemy, no to my to zrobimy, nie? tak, Zrobimy, nie? tak. Może jedna z nas by sama tego nie dała radę zrobić, ale we dwie, Ale no we to... dwie- Tak, dużo nam też pokazała ta praca, na przykład kiedy trenowałyśmy razem do zawodów. I to był taki mega ciężki czas, mega ciężkie treningi, mega dużo frustracji, ale wtedy tak naprawdę poznajesz tego drugiego człowieka i to daje ci taką świadomość. I to też zawsze tłumaczymy naszym podopiecznym, że to, jak trening ci pokazuje, na ile jest cię stać, bardzo mocno przekłada się na twoje życie później codzienne. Bo jak udowodnisz sobie samemu na treningu, że jesteś w stanie pokonać swoje bariery, to później masz tą świadomość w takim właśnie życiu codziennym, że też jesteś w stanie wiele Ale zrobić. też słyszałem, że na przykład i to dotyczy też biznesu i w ogóle codziennego życia, że jeżeli ktoś w jednej jakby dziedzinie życia sobie dobrze radzi, to też jest duża szansa, że w innych dziedzinach też się jakby, spełni. tak, Tak, że to sobie jest dobrze prawda. radzi. Tak. Ktoś to powiedział, nie? Że to jak trenujesz, tak robisz wszystko po prostu, nie? I tak. to się bardzo mocno No, przekłada. ja też miałam takie przemyślenie i nawet jak dzisiaj tu jechałyśmy, to ja mówiłam, że będę chciała o tym powiedzieć, bo to jest na tej zasadzie, że my często się spotykamy z tym, że jesteście zmęczone, odpuśćcie, jest czas na odpoczynek, tylko że nasze charaktery są trochę inne i my przede wszystkim wymagamy od siebie i my wiemy, że jak my w tym momencie odpuścimy, no to co zaplanowałyśmy, to się nie wydarzy. I tego nas nauczył przede wszystkim sport, nie? My też przed zawodami, jak trenowałyśmy, to były bardzo intensywne treningi i byłyśmy zmęczone i jakbyśmy w tamtym momencie odpuściły, no to nie miałybyśmy tak naprawdę po co na te zawody pojechać, bo byśmy ich pewnie nie skończyły, nie? I tak samo jest z każdą rzeczą, którą robimy w życiu, nie? My sobie dajemy wysoko poprzeczkę, zresztą ostatni czas to pokazał bardzo mocno i skoro podjęłyśmy rękawice, żeby to zrobić, to my to skończymy. Odpoczniemy sobie później, czy tam odetchniemy później, nie? Na wszystko przyjdzie czas, ale no... W życiu tak jest, że trzeba bardzo, bardzo dużo od siebie dać i włożyć pracy, żeby coś mieć. Tak samo jak na co dzień. My obie prowadzimy swoje biznesy, nie? Więc my wiemy, z czym to trzeba się zmierzyć i jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby dało nam to Jakieś po prostu owoce, swoje tak. możliwości, żebyśmy zarobiły na siebie i mogły sobie spokojnie wszystko poukładać. Dokładnie, a niektórzy ludzie myślą, że wiesz, czy to właśnie na temat biznesu, czy treningu, że wiesz, wystarczy, że pójdą na trening 5 razy i oni już, nie wiem, będą super fit, schudną 10 kilo. Tak, a to niestety tak nie działa, nie? Dokładnie, wszystko Ja jest ostatnio takim miałam taki słab długim przydział, że procesem. byłam po prostu tak niewyspana i mi się nie chciało, mieliśmy spotkanie z tą panią adwokat. Już mówię do Sandry, jedź sobie sama, ja zostaję w domu i wtedy mi się pokazał taki fajny, bardzo fajny filmik, AJ to wrzucił, nie? Że pomyśl sobie o tym, że jak jesteś już taki zmęczony, on mi zresztą też to powiedział osobiście, jak jesteś taki zmęczony i nie masz siły, to na te 10 osób w jednym pokoju, te 8 osób pójdzie dalej, nikt nie spojrzy, świat leci do przodu, a ty zostaniesz w tym miejscu, co ci niczego nie przyniesie. Także warto wstać, warto czasami się zmusić. To samo było właśnie po evencie, jak skończyliśmy i to też mi AJ powiedział, bo ja powiedziałam w pewnym momencie, że to kosztowało aż tyle wysiłku, tyle pracy przez te ostatnie miesiące, że ja się pewnie pochoruję. No on mi powiedział, że to jednak nie jest czas i miejsce na choroby, że nie wolno mi się teraz zatrzymać. Trzeba jeszcze jakby kuć żelazo póki gorące. To jest- Jakbyś się zatrzymała w tym momencie, no to już To tak naprawdę nie przyniosłoby to żadnych owoców, bo to by był tylko ten jeden moment, jeden dzień, a to nie o to w tym Zwłaszcza, wszystkim że chodzi. event, wiesz, teoretycznie event się skończył tego 28, ale dla was jeszcze trwał ładnych Trwa nadal, paręnaście, tak, dokładnie, no. więc Poza tym druga sprawa jest taka, że my ogólnie obie bardzo źle znosimy odpoczynek i ciszę taką, kiedy się nic nie dzieje. Wtedy czujemy się obie najgorzej. ale macie takie dni, że sobie robicie taki kompletny reset, cisza i spokój, czy No raczej po jest... evencie zrobiłyśmy tak, bo to już zmiotło nas, nie ma co oszukiwać, że był jeden taki tydzień, kiedy było bardzo trudno. Ja pamiętam, jak to jeszcze przed eventem, nie wiem, co 3 tygodnie wcześniej, czy 4 nagrywaliśmy się na WhatsAppie, to pamiętam, że ty mówiłaś, że to już, wiesz, ledwo dajesz radę, a to mówię, to jeszcze były 3 tygodnie. Ale to jeszcze była adrenalina i wiedziałyśmy, że trzeba to dociągnąć do końca, nie? Więc to jeszcze się ciągło. Ale po evencie, kiedy jednak te emocje zaczęły spadać, no to był taki tydzień, że
byłyśmy odcięte. W sumie nie stało się to też w jednym momencie, bo mnie złapało trochę wcześniej, Tak. a Kasia trochę Trochę później, później. nie? I to wiedziałyśmy, że trzeba i że to nie ma innego sposobu, żeby jakoś z tym sobie zaradzić. Z tym, że ja dosyć szybko właśnie wyłapałam się na tym, że wróciłam do treningów, zaczęłam biegać i od razu to się odbudowało od nowa, nie? I jakby w momencie, kiedy my nie mamy tej rutyny, ja też właśnie przed eventem, jak już było tak bardzo dużo pracy i mniej trenowałam, no to ja też już i miałam problem ze skupieniem i z samopoczuciem, no bo już jakby... To jest też taka normalna reakcja organizmu, bo jeżeli funkcjonujesz przez tak długi czas na takiej wysokiej adrenalinie i dopaminie, jak ci tego nagle zabraknie, no to pojawiają się takie stany depresyjne. Bardzo źle się z tym czujemy po prostu. Wiesz co, to jest to samo jak na przykład często się mówi, że na przykład ludzie, którzy pracowali ileś tam 40 lat i przychodzą na emeryturę, to oni w pewnym momencie, jak przychodzą na tę emeryturę, to w ogóle nie wiedzą, co ze sobą Tak, zrobić. I tak, dla nich się tak, normalnie tak. życie kończy, bo... wiesz, Holendrzy do tego bardzo fajnie podchodzą, nie? Bo oni na tej emeryturze zaczynają po prostu swoje drugie życie. Oni nie siadają, nie zamykają się w domu, ale wręcz przeciwnie, idą w tą stronę sportu. Tu jakaś praca charytatywna. Podróże, nie? Podróże zostają wolontariuszami. Najgorsze, co jest, to w ogóle zrobić dla swojego organizmu. Możemy. To jest właśnie usiąść na tyłku i nic nie robić. I to jest właśnie to, o czym my mówimy od początku i co chcemy ludziom Uświadamiać. pokazać po prostu, nie? Że sami Przede wszystkim siebie... chcemy też odbiec od tego postrzegania treningu pod kątem czysto sylwetkowym, tak jak kiedyś to było, że idziemy tylko na siłownię przypakować, żeby postać przed lustrem, żeby fajnie wyglądać. Chcemy uświadomić ludziom, że ten ruch to tak naprawdę jest walka o nasze życie i zdrowie, bo to, co my teraz zrobimy z naszym ciałem, tak będziemy się czuć w wieku 60, 70 i Dokładnie, dalej to lat. jest inwestycja długoterminowa. Tak. Jakie są największe różnice, jeżeli chodzi o kwestię podejścia waszego do pracy? A są? Do pracy mówię w sensie, że do treningu, do tego, czym się zajmujecie. Czy są jakieś różnice w waszym podejściu? Nie ma aż takich Nie, dużych chyba. różnic, jakichś diametralnych. No na pewno jest jakby w naszej wiedzy i może w tym... No ja jestem trenerem trochę dłużej, no to się różni, no wiadomo, bo ja pracuję w tym już od 10 lat i niczym innym się nie zajmuję. Sandra troszeczkę krócej, no to jest to, że czasami tam przyjdzie i na przykład musimy coś tam obgadać, dany przypadek, No i Kasia też dużo skonsultować. pracowała jakby z takim wyprowadzeniem z kontuzji, z urazów, więc to są... To z tym się konsultujemy? Tak, z tym się konsultujemy. Jak ja czegoś nie wiem, no to właśnie No pytam właśnie, Kasi. to może przy okazji dopytam, czy są jakieś rzeczy, w których się właśnie potraficie uzupełnić nawzajem? Tak, właśnie Tak, ale teraz my też dałaś bardzo przykład. szybko wyłapujemy, który klient do której będzie bardziej pasował. Okej. Ale to nie, tak, żeby opisać tą jedną osobę, no to nie mamy tego, ale po prostu czujemy to, która osoba gdzie będzie bardziej pasowała, gdzie Też będzie się często lepiej jak czuła. mamy jakiś taki trudniejszy przypadek czy coś, no to dyskutujemy o tym, nie? I Tak. to myślę, że to jest taka wspólne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem i to też dużo daje, nie? No bo jak ja tam powiem, Kasia może miała też coś podobnego, to bardziej w tym stylu, nie? Ja też wiadomo, że zajmuję się też żywieniem, więc też coś czasami z tej kwestii żywienia po prostu możemy przedyskutować, czy jak Kasia kogoś ma, to mi po prostu odsyła wtedy taką osobę, nie? Ja na przykład nie lubię się tym zajmować i klientów odsyłam do Sandry wtedy, bo wiem, że ona lubi, ona w tym siedzi, ma dużo większą wiedzę na ten temat, ja się w tej kwestii w ogóle nie zagłębiam i Okay. że gdzieś tam Czyli się jeżeli chodzi o uzupełniamy. same kwestie treningowe, podejście do treningu, nie ma jakichś większych różnic. Nie. Myślę, że to nie, że pod tym względem to się zgadzamy w 100% i tak jak... to właśnie też musimy powiedzieć, że to jak my trenujemy, to nie znaczy, że ktoś musi tak trenować, Jak my, nawet tak. nasi klienci i że my w taki sposób prowadzimy tych klientów, no bo jakby każdy przypadek jest osobny i każdy potrzebuje czegoś innego. Jak ktoś przychodzi do nas na grupę, no to wiadomo, grupa ma swoje zasady, pracujemy w jednym nurcie, ja prowadzę akurat tylko treningi grupowe dla kobiet, Kasia prowadzi trening crossa, nie? No to jasno mówimy, na czym to polega. Jeśli jest klient indywidualny, no to podchodzimy już do niego w sposób indywidualny, zależnie od jego celów i potrzeb, ale jeśli chodzi o to, jakie my wyznajemy zasady, jakie my wyznajemy wartości, no to wyznajemy takie same i tutaj na przykład ja mogę powiedzieć swoje ostatnie doświadczenie. Przyszła do mnie dziewczyna na konsultację, no i ona mówi mi, że ona je 1000 kalorii i to jest na przykład u mnie już to, że ja mówię, no jeżeli nie zmienisz tego, no to ja cię po prostu nie poprowadzę, no bo to jest moja odpowiedzialność i ja nie wezmę odpowiedzialności za twoje zdrowie, jak ty się będziesz czuła, nie? I tutaj też na podchodzimy 100% do się tego tak samo. zgadzamy
w tej kwestii. Z jakimi do was ludzie przychodzą najczęściej problemami? Przeróżnymi. Po prostu wszystkimi, od problemów mentalnych po problemy... No właśnie, czy są osoby, które próbują w sport uciekać? Tak. 90% Od ja jakichś bym tam, powiedziała, od jakichś tam że problemów. więcej. To jest zawsze lekarstwo na coś większość praktycznie. i że Większość- nawet jak ktoś przychodzi i się do tego albo Na nie chce początku nie przyznać, przyznaje, albo to i nie tak jest to wyjdzie z świadomy, to czasem. tak. Dlatego też to powstało też to ruchem o życie, nie? Bo my chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to jest aż tak duży problem, to nasze zdrowie mentalne, bo zmagamy się z tym na co dzień i wiemy też, jak wiele sport może zmienić w życiu tych ludzi. Tylko muszą oni się stać bardziej świadomi i otwarci na to, że nie zawsze potrzebują tabletki. Bo oczywiście farmakoterapia jest czasami niezbędna i potrzebna, ale też nie doceniają tego, co robi aktywność fizyczna. Ile może znaczyć dla naszego zdrowia mentalnego. No, a powiedz mi, bo właśnie mówiłyście o tych różnicach. I tak jeszcze się zastanawiam, czy jeżeli przychodzi do was na przykład jakaś osoba, która chce trening indywidualny, to czy istnieją jakieś różne możliwe scenariusze, żeby zaproponować tej osobie, ale biorąc pod uwagę tą, powiedzmy, wąską specjalizację, którą wy się zajmujecie? No bo ktoś, powiedzmy, przychodzi do was na crossfit, tak? I czy są jakieś różne warianty, od czego on może na początku zacząć? To zależy od osoby, bo ta nazwa crossa to jest ogólnie bardzo taka szeroka i obraz, jaki jest obraz crossa, który my widzimy w internecie, bardzo różni się od tego, jak to wygląda naprawdę, bo zdarzają się osoby, które zaczynają z nami treningi i te treningi wyglądają na przykład 5 minut na rowerku i to jest pierwszy trening i to jest tyle i budujemy kompletnie od zera. Większość osób, które z nami u nas zaczynało, nie miało kompletnie żadnego doświadczenia. I teraz to też w bardzo fajnym kierunku idziemy, bo zaczyna trenować u nas dużo starszych osób. Ta średnia wieku bardzo mocno się A to zawyżyła. są głównie kobiety, czy mężczyźni też się zdarzają? Oboje. Nie, Okej. ja mam bardzo dużo mężczyzn. Często u siebie. pary, nie? Tak, Ty masz pary pary. bardzo często Okej. razem przychodzą. To też jest fajne, bo no jednak Jaki jest taki przedział wiekowy, powiedzmy? kiedyś to było 20-30 max, a teraz mamy do 60+. Plus. Wow. Od dzieci od 4 roku życia. Także to, co my robimy z ludźmi, to jest właśnie bardzo szeroka dziedzina, bo my trenujemy każdą jednostkę, każdą zdolność motoryczną. Po prostu od szybkości po siłę, po mobilność, po zwinność. Także nad wszystkim gdzieś tam pracujemy. Przejdźmy może teraz do ruchem po życie. Nasze dziecko. Tak. Podejrzewam, że nie wszyscy widzowie, słuchacze wiedzą, co to w ogóle jest. W zasadzie było, ale no, do tego jeszcze dalej przejdziemy. Tak w skrócie, opowiedzcie, co to w ogóle było za wydarzenie. Ja czy ty? Mów. Dobra. Ruchem po życie to jest największy event sportowy dla Polonii, zorganizowany przez nas tutaj w Holandii pod patronatem ambasady, które stworzyłyśmy my dwie i Ola, czyli tak naprawdę we trzy. Zrobiłyśmy to właśnie dlatego, że wiedziałyśmy, jakie są potrzeby, z czym mierzą się Polacy i chciałyśmy pokazać, jak jest nas dużo. Chciałyśmy przez ten sport też trochę zjednoczyć tych ludzi, zbudować taką społeczność. Przede wszystkim my w Ability docieramy do określonej liczby osób i nie każdemu może pomóc. My chciałyśmy po prostu wtedy wyjść dalej do szerszego grona po prostu, żeby nagłośnić też ten problem właśnie, jakim jest to, że Polonia się nie rusza w Holandii. Ja jakiś czas temu często o tym mówię, bo miałam rozmowy i w szpitalu tutaj u nas w Helmond na temat tego, że Polacy się nie ruszają, co możemy zrobić, jak możemy to zmienić i długo to dyskutowałyśmy na ten temat. Tym bardziej, że my też próbowałyśmy uderzać w jakieś tam miejscowe organizacje, aby nam pomogli dotrzeć do tych ludzi, którzy na przykład są po burnaucie, czy po jakiejś długoterminowej rekonwalescencji. Z każdej strony próbowałyśmy. Tak, i myśmy chciały pokazać, że ktoś, kto na przykład jest na burnaucie, czy tam jest na ZIK-u,
to on może trenować. To nie znaczy, że No, oczywiście. jak on pójdzie Tak. na trening, to wyrzucą go z pracy. Że to jest ważny proces rekonwalescencji. Tak, chciałyśmy też, żeby te organizacje po prostu pomogły nam dotrzeć do tych ludzi, żeby o nas Współpracowały z nami. mówili i nikt tak naprawdę jakby nawet do nas nie przyszedł z wiadomością zwrotną, obiecywali nam góry i doliny, a tak naprawdę to nie dochodziło do skutku i myśmy były trochę sfrustrowane. Ale no z charakterem, jaki mamy, no to nie odpuściłyśmy i po prostu stwierdziłyśmy, że zrobimy to same, bez niczyjej pomocy. No będzie jak będzie, ale na pewno jakby to zrobimy i pokażemy, że potrafimy. Super, że ambasada jakby wsparła nas Tak, w bo tym. od tego się Właśnie, zaczęło. czy ciężko było dogadać się z ambasadą, znaleźć wspólny język, żeby zostali patronem tego wydarzenia? Nie, to jak ja rozmawiałam z panią Dagmarą pierwszy raz i powiedziałam jej o swoim pomyśle, ona bardzo entuzjastycznie od razu powiedziała, tak mnie strasznie zdziwiła wtedy, bo nie tego się spodziewałam się dużo cięższej rozmowy. Ta inicjatywa bardzo jej się spodobała i wręcz poprowadziła mnie za rękę, jak trzeba to ubrać, jeżeli chodzi o składanie wniosków, papierów. Dała od razu takie wsparcie od siebie, powiedziała, że jak może, to pomoże, bo ambasada nigdy jeszcze nie brała udziału w tego typu projektach. Tak, że nikt nie wyszedł w ogóle z taką inicjatywą, Tak. nie? Tak, jeżeli ich chodzi o bardzo projekty kulturalne, to zaskoczyło, tak, to jest W ogóle coś... chyba tak, ja mam wrażenie, że mało takich typowo polskich inicjatyw jest w No tak, Holandii. wiesz, bo to jest ogromny wkład pracy i czasu. Jeszcze tak to jest jak praca po pracujesz pracy. gdzieś tam w pełnym wymiarze godzin i ten pełny wymiar godzin wiadomo jak u nas wygląda, inaczej niż trochę niż na etacie i jeszcze oprócz tego trzeba zrobić, no to myślę, że nie każdy byłby w stanie to poświęcić, tym bardziej, że to kosztuje tyle też stresu i płacisz podatek w takiej formie, że nie spędzasz czasu z rodziną, tak, nie macie praktycznie w domu. No to są ogromne wyrzeczenia. Jak wasza współpraca wyglądała podczas w ogóle projektowania tego eventu? Projekt, event po prostu ewaluował z dnia na dzień. On się zmieniał, plan i koncept. My nigdy nie umiałybyśmy chyba tak pracować, że miałybyśmy sztywne ramy od początku do, tak po holendersku bym powiedziała, że takie sztywne ramy i pracować punkt po punkcie. My musimy pracować troszeczkę z A takim od początku flow już swoim. we 3 zaczynałyście? Tak. Jeszcze zanim my zgłosiłyśmy się do ambasady, to poprosiłyśmy właśnie Olę, bo Ola jest pracownikiem socjalnym i wiedzieliśmy, że ona ma największe pojęcie, jeżeli chodzi na temat papierkowej roboty. Każda ma tam gdzieś swoje mocne punkty i wiedziałyśmy, że tego ogniwa w postaci Oli nam brakuje. Poprosiłyśmy ją o pomoc i ona po prostu od razu z nami weszła, nie wiedząc tak naprawdę w to, w co wchodzi, w co zadeptała. Tak, bo my nawet my miałyśmy pomysł w głowie i wiadomo, że my czasami się komunikujemy bez słów, więc my wiedziałyśmy, co chcemy zrobić, tak? Poszłyśmy sobie tam na Powerhouse, zobaczyć tą lokację, no to tu już sobie mówiłyśmy ale nie potrafiłyśmy też przedstawić komuś tego naszego całego planu, nie? My się śmiejemy, że my jesteśmy jak Pinky i Mózg, bo my po prostu miałyśmy też wcześniej, zanim jeszcze zaczęłyśmy pracę nad evencie, no to zazwyczaj te nasze dni wyglądały tak, że każdy wtorek, środa i piątek, 8:30, no to był nasz trening, tak? Przed zajęciami Kasi. To był nasz trening, kiedy my rano sobie we dwie trenowałyśmy, no i wtedy wiesz, no różne rzeczy ci przychodzą do głowy i tak. Z takich właśnie małych pomysłów Takich zlepków powstał to ten wszystko cały nam jakby do nas przyszło i teraz jak ja już piszę na przykład na WhatsAppie do Kasi, mam pomysł, to ona mówi nie. No i to jest to, że przez to, że to był nasz pierwszy projekt i właśnie my sprzedawałyśmy tak naprawdę wizję wszystkim, bo nikt nie mógł znaleźć z naszej głowy. My tam dziś obie wiedziałyśmy, jak chcemy, żeby to wyglądało, no ale nie miałyśmy ani żadnych materiałów, które mogłybyśmy przedstawić, bo tego jeszcze nie było po prostu, tylko mogłyśmy opowiadać, że to i tak, że ci wszyscy ludzie od początku nam tak bardzo zaufali. Ja jestem za to tak ogromnie wdzięczna do tej pory, bo zaczynając właśnie od ambasady, po sponsorów, po jednym spotkaniu z nami, nikt od nas nie wymaga jakichś tam statystyk, jakichś planów konkretnych, tylko to osoby po prostu nam zaufały. A czy był ktoś, z kim się na przykład konsultowałyście, ktoś, kto już miał jakieś doświadczenie w organizacji takich eventów? No bo wiadomo, to jest kwestie finansowe, prawne, Nie, po prostu my różnych... miałyśmy takie podejście, że no wiedziałyśmy, że chcemy zaprosić na przykład gwiazdy, czyli to chciałyśmy uzbierać konkretną kwotę, tylko że my wiedziałyśmy, że po prostu i tak to uzbieramy.
że no, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Wiedzieliśmy, że jak potrzebujemy taki kontrakt i on musi być sprawdzony i dokładny, to wiedzieliśmy, że z tym sobie poradzimy. Po prostu każdy problem, znaczy nawet nie problem, każdą taką przeszkodę traktowałyśmy jako nowe zadanie po prostu, które trzeba rozwiązać i tak tego nie można odpuścić i także nie konsultowałyśmy się z nikim, nie pytałyśmy nikogo o pomoc, nie zdanie, po prostu. No i też to Zrobiłyśmy to brałyśmy po tak, że swojemu no dobra, i jak na coś swoich nie wyjdzie, zasadach. no to ma prawo nie wyjść Tak, i że nie to wszystko nam da musi się udać. lekcję na przyszłość po prostu. I to jest tak samo w sumie jak z treningiem, kolejny raz, nie? Tak. Że nie znasz wszystkich ruchów od początku i zaczynasz od podstaw. Tutaj spadnie ci sztanga, tu się przewrócisz, tutaj coś tam nie spadniesz, ale wstaniesz i pójdziesz dalej, nie? I Czyli myślę, tak że powiedzmy metodą prób i błędów cały ten proces Przede wszystkim przebiegał. wszystko widzieć taką lekcję, nie? I wyciągać wnioski. No, A jak wyglądał cały proces pozyskiwania tych gwiazd? bardzo Czy prosto. pierwotnie miałyście akurat te osoby zaprosić, które były, czy jakieś tam się to pozmieniało w trakcie? Nie, pierwsza osoba, ja nie będę mówiła po nazwisku, pierwsza osoba, do której ja napisałam, to było tak, jak tylko mi się pojawił pomysł tego Ruchem po życiu, nie było jeszcze żadnego planu, nie było gotowych wiadomości i ta gwiazda bardzo szybko mi zareagowała, ale też zareagowała w sposób, po którym my wiedziałyśmy od razu, że to nie jest osoba, z którą chcemy współpracować, bo stawka była bardzo wygórowana i tam było jakieś, po prostu jeszcze się nie dowiedziała gdzie i co i jak, a już powiedziała, że może przyjechać, tylko że za duże pieniądze i miała ogromne wymagania. Po czym przedyskutowałyśmy to i długo myśleliśmy o tych gwiazdach. Kto to powinien być? Pojawił się pomysł Roberta Burnejki. Po pierwszej wiadomości zgraliśmy się terminami. Ten kontakt był bardzo łatwy, bardzo taki ludzki, bym powiedziała. Ustaliliśmy jasne zasady. No i później ten AJ to dał na siebie chwilę poczekać, nie? Zanim chyba odpisał. Ale też pomysł mu się spodobał, zainteresowało go to, co chcemy zrobić. Też nigdy nie brał udziału w czymś takim i też praktycznie od razu był na tak, bez żadnych tam jakichś właśnie wygórowanych wymagań. Z tego co pamiętam, to chyba zabrakło na evencie... Właśnie było chyba. Radka Słodkiewicza. O, Tak. właśnie. Radek Słodkiewicz, my go nie zapraszałyśmy personalnie. On miał być na zupełnie innej zasady, bo on i tak miał być w Holandii w tym czasie. Okay. I to była zupełnie inna umowa, to jemu coś wypadło, bo jakieś tak, on miał jakieś sprawy prywatne. I dlatego się tam wykruszył pod koniec. Czy były jakieś problemy, nie wiem, techniczne, prawne, finansowe podczas organizacji całego eventu? Prawnych nie. Finansowych nie. Techniczne to jakieś takie małe rzeczy tam, że ten mikrofon na początku coś słabo działał, bo nie były dobrze sprawdzone przed samym eventem. No miałyśmy tam jakieś niemiłe sytuacje z ludźmi. Nie wiem, czy to można mówić. Myślę, że powinnyśmy. Ja uważam, że powinnyśmy. Mów, śmiało. Na 2 dni przed eventem rozwiązałyśmy umowę z jednym z głównych sponsorów. Wiedząc, ile pieniędzy kosztowało nas wypromowanie tej firmy, ile pieniędzy włożyłyśmy we wszystkie materiały, to jednak mimo wszystko zdecydowałyśmy się zerwać umowę i nie kontynuować współpracy. To była taka cięższa sytuacja, to nas dużo nauczyło. Też najwięcej stresu, nie? No bo jakby ten tydzień, nie oszukujmy się, ten tydzień przed, kiedy już wszystko powinno być tak naprawdę dopinane na ostatni guzik i kiedy ktoś tam gdzieś próbuje w jakiś sposób na nas wpływać i dawać nam, nie wiem, do zrozumienia, że my mamy niewystarczającą wiedzę, czy musimy się dużo jeszcze nauczyć, no to my się nauczymy, ale to jest nasz event i... Nasze błędy. I no właśnie, tak. Także to było. Przez to też, że właśnie my jesteśmy dwiema kobietami, to często ludzie myślą, że mogą wejść nam na głowę. Nie do końca sobie zdają sprawę, z kim mają do czynienia na początku może i tak próbują. No bardzo często się z tym spotykamy. Teraz już myślę, że mniej tego będzie. Ale na początku to jednak czasami niektórym jest ciężko zostawić ego za drzwiami po prostu. Tak. Więc jakby... Moja i myślę, że Kasi propozycja będzie taka sama, że jeżeli ktoś ma ochotę nam dawać jakieś cudowne rady i cokolwiek zwracać nam uwagę, że my coś robimy, no to najpierw zapraszamy do nas na trening, zobaczymy, kto ten trening ukończy, a potem możemy sobie wejść w dyskusję, nie? Tak. A czy po samym evencie spotkałyście się z jakimś hejtem, z krytyką, z słowami takimi, że
chujowy ten event? Nie, ogólnie mieliśmy 100% pozytywny feedback. Tak. Były jakieś małe takie rzeczy, które no wiadomo nie do osiągnięcia, jak ten mikrofon. No my sami też, ja bardzo dużo rzeczy takich widziałam właśnie od strony organizacyjnej, które na kolejny event na przykład są do poprawy, nie? No Tak. to jest taki nasz feedback i no, my też musimy To być jest taka bardziej krytyczne konstruktywna wobec krytyka, siebie. którą my zawsze bardzo, bardzo chętnie bierzemy na klatę, bo my chcemy budować po prostu na tym, ale nie było ani jednej niezadowolonej osoby po prostu, bo rozmawiałyśmy z tym, każdy jest tak się cieszył. My jesteśmy tak tym zaskoczone, że po prostu spotkaliśmy się jako Polonia. W pewnym momencie na evencie było 700 osób i każdy przyszedł tam w jednym celu, każdy się świetnie bawił, po prostu każdy trenował, także no to jest piękne. Co was najbardziej zaskoczyło w dniu eventu, podczas samego wydarzenia? Największym zaskoczeniem, i to, o co my się martwiłyśmy najbardziej na początku, było to, że będzie trochę sztywno i ludzie będą bali się próbować trenować i ten koncept nam się troszeczkę zawali. Ale i to nas najbardziej zaskoczyło, że ci Tak, ludzie tak chętnie wzięli udział w tych treningach, w tych challenge'ach, że to było po prostu tak, jak my sobie wymarzyłyśmy. Taka otwartość, aby ten- nie? tak. Że to naprawdę była taka Polonia, jaką my chciałyśmy pokazać, nie? Jaką my chcemy budować i to było Tak. to nam pokazało, że wow, przyciągliśmy warto. tych właściwych ludzi. Jakie są plany na przyszłość? Kolejny event już tak. jest zaplanowany, a ogólnie te osoby, które gdzieś tam nas trochę poznały, to już nawet na evencie nas pytały, czy już mamy datę na kolejny. Jeszcze wtedy nie miałyśmy, ale teraz już mamy, a jest chyba tak 3 tygodnie po, 3-4... 30 dni, myślę, że miesiąc jest po... Tak, równo miesiąc dzisiaj No. po evencie. Tak, także już mamy zaplanowany następny. On będzie się odbywał 28. corocznie, tylko że przeniesiemy go z jesieni na zimę. Na wiosnę. Jest jesieni na wiosnę, tak, bo promując taki event i Czyli w przyszłym roku przygotowując- na wiosnę Tak, będzie. w maju. Okej. w maju. Tak, bo przygotowując tak duży event i promując go podczas wakacji letnich, gdzie wszyscy ludzie są gdzieś w rozjazdach, żyją tylko urlopami, no to jest prawie mission impossible. Ale no, udało nam się, ale mogłoby to To być... jest possible, co ty mówisz. Impossible. Jak zrobiłyśmy. No zrobiłyśmy, no ale to mogłoby pójść dużo łatwiej. Patrząc z perspektywy czasu, no bo nikogo nie było praktycznie. Cały lipiec, sierpień, wrzesień to są te miesiące, kiedy ludzie się rozjeżdżają, żyją tylko i wyłącznie urlopami. Każdy gdzieś albo w każdy Polsce, myśli, albo tak. gdzieś tam, tak. Także udało się dopiąć, ale teraz będziemy miały Że takie więcej najlepsze czasu po miesiące prostu. właśnie maj, czerwiec albo Tak. wrzesień, październik. Że myślę, że teraz ryzyko pogody też będzie, no bo chciałybyśmy tą część jeszcze na dworzu też zostawić, bo to fajnie na zewnątrz, żeby można było wyjść. Myślę, że maj będzie takim miesiącem. I co, lokalizacja ta sama, maj, tak? Myślicie już nad jakimiś gwiazdami, te same, inne? Myślimy nad gwiazdami, no i Oczywiście bez nazwisk, no bo to jeszcze za wcześnie. myślimy nad gwiazdami, tak, no ciężko będzie nam przebić te, które miałyśmy teraz ze względu na to, jacy oni byli do Tak, ludzi. ogólnie podsumowanie po evencie nasze było tak. Wysoko sobie postawiłyśmy poprzeczkę. Czy nie za wysoko, bo oni byli tacy bardzo do ludzi, tacy jakich my chcemy, my takie, jakie my chcemy osoby. Nie chcemy kogoś, kto przyjdzie, się tylko pokaże na chwilę i wyjdzie, bo ma za to zapłacone. Czy to będą nowe osoby? No będą na pewno nowe osoby. Czy będzie powtórka, to się jeszcze okaże. To nie możemy Nie możemy stracać. jeszcze mówić za dużo. Czego ten event was nauczył o sobie, o innych, o Polonii, która mieszka w Holandii? Że to jest potrzebne na pewno, jeżeli chodzi o Polonię w Holandii, że to jest potrzebne, ludzi do tego ciągnie. Polacy chcą się pokazywać z tej strony właśnie. Ktoś to powiedział na swoim evencie, że to była największa impreza polonijna bez alkoholu, gdzie każdy się tak świetnie bawił po prostu. Ale tak, no bo my chcemy odbiegać od tego schematu, tak jak mówiłyśmy, że dla Polonii to tylko imprezy takie dyskoteki i chcemy pokazywać tą inną stronę. Czego nas nauczył? Mnie nauczył na pewno tego, że każdy problem da się rozwiązać, ale także te problemy międzyludzkie, jeżeli wiesz, że masz jeden cel, to może masz wspólny cel, to po prostu zawsze istnieje droga, żeby wspólnie dojść do porozumienia I też myślę, że mi pokazał to, że nam się wydawało, że tak nikt nas nie zna, że my jesteśmy takimi zwykłymi trenerkami gdzieś tam Helmond, Eindhoven, ale że jesteśmy ogólnie ludziom potrzebne i że to, co robimy, to ta nasza misja
to jest dobra droga, nie? Że czasami za to słono płacimy, dużo nas to kosztuje, nieraz po nocach płaczemy, ale jest to ludziom Ja nie potrzebne, płaczę. nie? No. Dobrze. Słyszeliście, mam nadzieję, wszyscy. Jak myślicie, z czego to wynika, że tyle osób było na miejscu, było takie ogromne zainteresowanie i ludzie chcą kolejną edycję? Ludzie tu są samotni przede Też, wszystkim. tak. No, to nasze Polonia jest troszeczkę zamknięta. Często istnieje ta bariera językowa, na przykład nie są organizowane takie rzeczy, są jakieś tam festiwale, ale w zupełnie innym Bo klimacie. ja wam powiem na przykład moje wrażenie, jak tam byłem na miejscu. Ja się w ogóle nie czułem, jakbym był w Holandii. Ja się czułem, jakbym był w Polsce na evencie. Mi się Komplement? wydaje, że tak. I mi się wydaje, że właśnie to ludzi przyciąga. No tak, bo ja też mówiłam, że my chcemy dać im taki kawałek polskości polskości, tutaj, tak. nie? To jest ważne, że jesteś po prostu, nie wiem, jest 500, 600 osób wokół ciebie, wszyscy mówią w tym samym języku, masz tą polską muzykę, masz polskie jedzenie, to jest takie, to jest coś, czego nam brakuje, no bo ja sama wiem po sobie też, że mi tego brakowało i Kasia tworząc na przykład Ability, no też im buduje, wiadomo, że mniejszemu gronu, ale też im buduje, czy tam ja swoją grupą, tą taką polską społeczność, nie? Bo Tak, wiemy, bo że my jest pokazujemy taka też, że potrzeba. można inaczej i ja to widzę już od kiedy ja zaczęłam być trenerem, że ja zawsze bazowałam na tej społeczności, nie tylko na treningu, trening swoją drogą, ale oprócz tego zawsze starałam się zbudować społeczność, żeby tym ludziom pokazać, że można inaczej, że w życiu jest czas na wszystko, ale oprócz tego, że my ze sobą trenujemy, my od początku zawsze robiliśmy bardzo dużo rzeczy razem obok tych treningów. Zostawaliśmy po treningu na jakiegoś grilla. Jak dziewczyny były w ciąży, to robiłyśmy im baby shower, czyli budujemy sobie tutaj taką swoją rodzinę, której często Polonii tutaj brakuje. A teraz zrobiłyśmy takie większe trochę. Tak. Po I prostu pewnie to, co następny robimy na co zrobimy dzień, jeszcze większy. Tak. Czyli troszeczkę taka potrzeba też współprzynależności, wspólnoty. Tak. Mhm. Okej, ciekawe. A kolejny event planujecie na taką samą liczbę osób, czy jakoś Nie. rozszerzacie? Większy. Większą? trochę. Ale miejscówka ta sama będzie, Jeszcze raz będzie ta sama. Tak, no na pewno będziemy mieć tą ograniczoną liczbę po prostu biletów w Tak. sprzedaży, no bo wiadomo, żeby nie że... utracić na jakości, żeby każdy z tego eventu mógł wynieść jak najwięcej. Także troszeczkę podniesiemy tą ilość ludzi, bo tą miejscówkę jeszcze jeden raz zostaniemy tutaj w Eindhoven. Ogólnie plan jest taki, by organizować to co roku w innych miastach, no ale ze względu, że tutaj jest po prostu nam technicznie najłatwiej i mamy najłatwiejszy dostęp do sali, także zostaniemy tutaj jeszcze tym razem. Dobrze. Chciałem jeszcze z wami poruszyć temat autentyczności i bycia sobą, bo zresztą my też o tym na pierwszej rozmowie wspominaliśmy tak troszeczkę, ale w świecie social mediów, no wiadomo jak to jest i chyba każdy z nas na co dzień się mierzy z jakimś hejtem, albo przynajmniej jest świadkiem jakichś gównoburz, które co chwilę gdzieś tam w internecie eksplodują. Jak wy sobie z tym radzicie? Czy same się spotykacie z hejtem w waszej pracy na przykład? No bo ruchem po życie nie było żadnego hejtu, super, ale tak na co dzień, jeżeli chodzi o waszą pracę. Jakby my jesteśmy takimi dosyć specyficznymi osobami i no wiadomo, że tą siłę, ja myślę, że tą siłę, którą mamy, to my ją wyrażamy chociażby podczas treningu i my jak razem trenujemy, no to zawsze coś tam nagrywamy i wrzucamy, więc to już widać, że my jesteśmy charakterne i no... Mamy tego dystansu troszeczkę? Tak. My po prostu... To jest też tak, że my nie mamy czasu siedzieć i się zastanawiać i czytać, co ktoś miał na myśli, czy tak. To na tym się nie skupiamy w ogóle. Wiadomo, że zdarzają się jakieś tam sytuacje, że ktoś tam coś głupio skomentuje, ale też nie poświęcamy temu w ogóle uwagi i lecimy dalej. Ja nigdy jeszcze nie miałam takiego hejtu, takiego... No ja miałam wtedy przed eventem tą sytuację. Miałam taką to było sytuację, ciężko że po prostu pewna osoba zaczęła do mnie wypisywać, bo ja jakby prowadziłam social media ruchem po życie i Instagrama i Facebooka i uważam, że na to, jak mieliśmy mało czasu i pracując i w ogóle, to, że my tam w 3 miesiące zbudowałyśmy
Na Instagramie chyba z 800 osób było z nami, a na Facebooku Ponad 2000? około 2000. wiem już. Nie wiem, żeby nie było, że wymyślam, ale no, ktoś mi tam zwrócił uwagę, że źle są prowadzone te social media, że za mało jest dodawane, bo nie poinformowałyśmy tam, że będziemy na tym rowerkowym challenge'u i ja napisałam, że no z całym szacunkiem, no ale uważam, że fajnie, że zbudowaliśmy tyle realnych osób, które są z otoczenia, którzy cały czas mają z nami kontakt, no i że po prostu dziękuję za rady i wtedy ta osoba tak się na mnie odpaliła, po prostu zaczęła mnie wyzywać. Koniec końców ja musiałam tą osobę zablokować, bo już no cisnęła mi po prostu po mojej pracy, że tam nie radzę sobie ze sobą w ogóle, po czym zaczęła Ale wypisywać. to była też taka osoba, która ma ewidentnie jakiś głębszy problem tak. ze sobą. To nie była żadna tam konstruktywna krytyka i w ogóle, tylko to był taki hejter, który zresztą nie tylko zrobił to Sandrze, ale bo zgłosiło się bardzo dużo kobiet potem. Tak. Bo ja nawet chciałam coś z tym w pewnym momencie zrobić, bo jest Sandry klientka i... Zaczął wypisywać do mojej klientki, zaczął do Kasi też na temat właśnie tego, jak ja pracuję, coś tam. No i to była taka sytuacja, że w momencie, kiedy jesteśmy tydzień przed eventem, no to W mocno większości to... przypadków są to osoby, które same mają problemy Tak, i z czym tak, sobie nie tak, radzą tak. w życiu. To mnie jakoś tam trochę ruszyło właśnie, bo ja już byłam taka emocjonalnie, nie, na wysokich obrotach, ale ja wyznaję zasadę, że to, co ktoś mówi, no to świadczy o nim, a nie o mnie, nie? I myślę, że Kasia ogólnie też i Ja też bardzo mocno reaguję, jeżeli ktoś mnie jakoś tam głupio próbuje dotknąć, bo gdzieś tam ma jakiś problem ze sobą, to nie pozwalam sobie na dyskusję. Ja w ogóle nie dyskutuję z ludźmi i się z nimi nie kłócę. No. I też, my mamy swoją grupę osób wokół siebie, którym powiedzmy, że my przewodzimy jako trenerzy, nie? Więc my też tym ludziom staramy się pokazać, że takie sytuacje nie powinny jakby na nas mieć wpływu, nie? My idziemy, robimy swoje, a co ktoś tam powie, czy ktoś sobie myśli, jak ma na to czas, no to spoko, no to sobie Właśnie miej, nie? Problem ludzi, którzy hejtują i się i skupiają się na życiu innych osób, bo ja spotykam mnóstwo takich ludzi, którzy zamiast skupić się na sobie, właśnie iść na trening, poprawić coś w swoim życiu, odżywianie, dietę, nie wiem, zarobić więcej pieniędzy, to oni całą energię poświęcają na śledzenie życia innych osób. Tak. Ja zawsze o tym mówię właśnie, że dla mnie to jest niepojęte, skąd ci ludzie biorą czas i energię, bo żeby hejtować innych, bo ja po prostu sobie nie... No moje życie wygląda jak wygląda, ja w ogóle mam mało czasu na cokolwiek, ale żeby tak siedzieć przy tym ekranie i żeby poświęcać tą energię, żeby szperać w czyimś życiu i później wylewać na taką osobę swoje żale, no to po prostu mi się to w głowie nie mieści, I że to to co jest w ogóle najlepsze, to są możliwe. osoby albo właśnie, które wyglądają chujowo, No bo tak, się w ogóle nie ruszają, nie uprawiają sportu, tak, albo u najczęściej nich, tak. nie wiem, jeżeli chodzi o kasę, to też tak, Się nie przelewa, albo coś im się tam gdzieś nie udało. albo No. w związkach też... Bardzo często Ja tak nie jest. mam, to ty też nie będziesz mieć, Tak. nie? Albo Na ja mam przykład. zjebany humor, no to tobie też zjebie. Tak. No, my mamy dużo dystansu do siebie ogólnie i Sandra mnie lubi często upokorzyć. ja mam na ciebie haki, ale ja jeszcze ich nie wykorzystałam, no. Trochę wykorzystałaś. Nie, to... Wiesz, my siebie nazywamy Pinki Mózg. Nieraz też gdzieś tam właśnie wrzucimy na stories, jak nam nie idzie nagrywanie czy coś. No bo dużo nam nie idzie i dużo... Kurczę, no myślę, że takie mówienie do kamery i tak już trochę Tak, przerobiłyśmy, tak. ale to był nasz słaby punkt i my też nie mamy się za jakieś, nie wiem, najlepsze, idealne. Po prostu jesteśmy sobą Tak. i to, co reprezentujemy i tak ma wartości, ma ogromne wartości i myślę, że my robimy mega zajebistą robotę. Sam fakt, że my też się cały czas jakoś tam doszkalamy i robimy to dla ludzi i tym ludziom realnie pomagamy, nie? No to ja myślę, że to o nas wystarczająco świadczy i my mamy tego świadomość i tą świadomość przenosimy też na innych ludzi i my też budujemy przede wszystkim silnych i sprawnych ludzi, nie? My tym ludziom pokazujemy, że oni mają wierzyć w siebie, więc ja myślę, że to nas reszta nas nie dotyka, nie? Ja też jakiś czas temu spotkałem się właśnie z takim stwierdzeniem, że jeżeli właśnie ktoś skupia się na życiu innych osób, to żeby zrobił taką zwrot o 180 stopni i zaczął innym ludziom właśnie coś uczyć ich, tłumaczyć, postawić się w roli takiego mentora. Czyli to, co wy zrobiłyście. tak. Wy macie swoją społeczność i macie taką wewnętrzną misję, że tym ludziom po prostu chcecie pomagać. I was nie interesuje, co kto tam Dokładnie, bo my na wszystko zewnątrz mamy mówi. jeden cel i my Dokładnie. się na tym skupiamy i to, co ktoś sobie tam burczy pod nosem, to nas
Nie bardzo dociera. No ja tak jak mówię, jak mi się zdarzy, że ktoś mnie jakoś w głupi sposób próbuje dotrzeć, to ja bardzo gwałtownie i stanowczo reaguję. Po prostu nie pozwalam sobie na takie sytuacje. Mi się jeszcze wydaje, że takim dużym problemem ludzi jest to, że się porównują też do innych. Tak. Tak. No i to bardzo. I my też staramy się pokazać, że to jest niepotrzebne, bo każdy jest w swoim momencie życia, każdy jest w swoim punkcie i to właśnie zaczyna się też w treningu. Jak ktoś przychodzi nowy, ktoś trenuje rok, ktoś po prostu jest taki, że szybciej się nauczy, ma lepsze predyspozycje, nie? Ale to nie jest o kimś, tylko to, wiesz, twoja droga jest o tobie, a tego kogoś droga jest o nim i no nie należy na to patrzeć, nie? Jakby, nie, to jest tak, jakby ja nie będę robić jakiegoś ćwiczenia, bo ty jesteś silniejsza, tobie lepiej wychodzi, więc ja nie będę tego robić, nie? To... Takie już oklepane stwierdzenie, że każdy jest inny, ale ludzie i tak tego nie rozumieją. Wiedzą, że każdy jest inny, ale tego do siebie nie przyjmują, no bo zobacz, ile ludzi było na evencie, to powiedzmy każdy o tobie miał jakby inne zdanie. No każdy cię widzi inaczej, przez pryzmat samego siebie, swoich doświadczeń. Tak. I my się musimy nauczyć tego, teraz ty czytasz tą książkę, że ja mam przynajmniej tak, że ja już dawno temu zrozumiałam, że nie mam wpływu na to, co ludzie myślą i w ogóle, bo ja też nie przeszłam życia w ich butach. Ja nie wiem, co wpływa na ich postrzeganie mnie. Dokładnie, co ich triggeruje na przykład. Tak. Mogę kogoś niesamowicie wkorzać, ktoś mnie może bardzo nie lubić, ale ja już się tym tak nie przejmuję, bo i tak nie mam na to wpływu. Ja staram się na co dzień być dobrym człowiekiem i nikomu nie robić krzywdy i no dużo więcej nie mogę zdziałać. Dokładnie, spotkasz kogoś, kto nie lubi czarnych koszulek i już będzie cię hejtował. W pociągu, pamiętasz, w Polsce? Tak, miałam taką sytuację. Że gościu zwyzywał? Tak, no, wysiadał z pociągu w Polsce i pan mnie, no bardzo brzydko mnie wyzwał za markę koszulki, to miał napisaną. No, taki był, bo mi się raz zdarzyło rzeczywiście. No. Tak samo, jeszcze wracając do tego hejtu, bo ludzie też bardzo często zamiast iść do przodu, oni ciągle żyją w tej przeszłości i nie mogą z tego wyjść, bo ciągle wracają, ciągle rozpamiętują i to niszczy im całą przyszłość. Po prostu no, nie mogą postawić tego pierwszego kroku, który ich wyprowadzi do nowego życia, bo ciągle są zagrzebani w tej przyszłości. Dlatego ja zawsze mówię, że my na to, co się wczoraj stało, nie mamy już wpływu. To już jest historia, to było, minęło, jakie było, to je było, po co drążyć. Ale za to mamy realny wpływ na to, co nas spotka jutro i nad tym powinniśmy pracować i na tym powinniśmy się skupiać po prostu. Dokładnie, ludzie ciągną ten smród taki za sobą przez całe życie. Bo lubią, bo tak jest łatwiej. Wiesz, ja myślę, że ogólnie, żeby zrobić coś, co przyniesie jakiś tam efekt, wiesz, pójść po ten swój cel, czy zrobić coś dużego, zawsze musisz wyjść ze strefy swojego komfortu i musisz coś zmienić. To nie jest łatwe, nie? I myślę, że większości ludziom jest po prostu łatwiej ponarzekać, zostać w tym starym, bo nie wiedzą, co to nowe przyniesie. Tak. Ale to też nie jest zawsze tak, że się uda za pierwszym, za drugim, za trzecim razem, nie? Dokładnie, ale póki nie spróbują, to się nic nie zmieni. Nie? Tak. No zawsze te zmiany, to dokonanie tej pierwszej, nawet tej najmniejszej zmiany, to nigdy nie wychodzi nam na złe. Praktycznie zawsze jest po coś i zawsze coś dobrego za sobą niesie, tylko my musimy po prostu nauczyć się zostawiać przeszłość za sobą i... Ja się tak zastanawiałem ostatnio, czy miałyście w życiu taką sytuację, że zrobiłyście jakąś zmianę i tak w perspektywie długoterminowej, na przykład miesiąca, 2, 3, pół roku, wyszła ta zmiana na gorsze? Rzadko, bo zazwyczaj nawet jeżeli to wychodzi na gorsze, to bardzo szybko ja przynajmniej się orientuję, że to nie jest to i zmieniam znowu, zmieniam znowu kierunek. Ja nie wiem. Chyba nie, wydaje mi się, że odkąd tak sobie... Już poukładasz w głowie, no to już takich rzeczy nie, ale ogólnie każda zmiana, nawet taka, czy ja patrząc z perspektywy pracy z ludźmi, no pracując z ludźmi nawiązujesz jakieś konekcje i pracując jako trener, to są to bardzo, bardzo bliskie relacje. Bo nie dość, że jest ten kontakt taki fizyczny z człowiekiem, no to poznajesz się tak od środka bardzo mocno. I ja zaczynając pracę jako trener, to dla mnie najtrudniejsze było to zaakceptować to, że ci ludzie odchodzą czasami.
I ja to zawsze brałam bardzo, jako młody trener, bardzo personalnie. Teraz się tego na szczęście oduczyłam. To było dla mnie najtrudniejsze do zaakceptowania. To, że ludzie przychodzą i odchodzą i to zawsze też jest po coś. No każda znajomość w życiu jest dla nas jakimś doświadczeniem i to jest nierealne, żeby zbudować wszystkie jakby kontakty na całe życie, nie? No ale to też my nieraz o tym tak sobie pisałyśmy, że no od nas zależy, jak my będziemy tą naszą znajomość pielęgnować i my po prostu obie wiemy, że my chcemy, żeby to trwało, prawda? No bo jeśli nie będziemy, no to jest tak jak w związku trochę. My tak też trochę żyjemy, nie? Bo my rano wstajemy, piszemy, potem się spotykamy i idziemy spać, to kończymy pisać i tak wyglądają, no. Więc no po prostu to łatwo jest też kogoś czasami gdzieś tam zranić czyjeś emocje, czy powiedzieć coś, ktoś inaczej sobie to odbierze, ale koniec końców jakby mając tą świadomość, że my obie tego chcemy i że my musimy to po prostu w dobrym kierunku budować i o to dbać i to pielęgnować, chociażby właśnie w taki sposób, że dawno nie trenowałyśmy, nie? Albo widzę, że w tym miesiącu nie mamy żadnego jakiegoś fajnego tam zdjęcia, czyli nie miałyśmy fajnej takiej wspólnej chwili, nie? No to no chodź to zróbmy, zadbać. nie? My też mamy tą świadomość już teraz tych swoich wad, humorków i tego, jak na siebie powinnyśmy reagować po prostu, że warto czasami odpuszczać, bo nie pyskujemy sobie jakoś, raczej się tak... Wiadomo, każdy ma inny charakter i każdy ma do niektórych rzeczy inne podejście mimo wszystko. To dajemy sobie tą przestrzeń na bycie sobą i na posiadanie innego zdania i staramy się tego też nie krytykować. Nie, to nam też, mi się wydaje, dużo daje. No. Zresztą, no ja myślę, że taką relację, którą my mamy, no nie każdy umiałby zbudować. Też, no popatrz, my obie prowadzimy swoje biznesy w tej samej dziedzinie po prostu i każda z nas zarabia na siebie, każda z nas musi się z tego utrzymać i my jeszcze to jesteśmy w stanie, wiesz, pogodzić, żeby się przyjaźnić tak ludzie naprawdę, to by nie? w ogóle powiedzieli, że ty jesteś konkurencją. Tak, my też staramy się zmienić. Tak samo było przy pracy na evencie. Po to chciałyśmy zgromadzić jak najwięcej polskich trenerów, żeby pokazać, że jak my będziemy coś robić razem, to możemy naprawdę zajść daleko, bo jak będziemy sobie tylko robić tak jak pod górkę, tak jak szczególnie, no są takie środowiska w Holandii, specyficzne branże, że oni no w życiu nie będą współpracować ze sobą, bo oni siebie widzą jako konkurencję, gdzie no jak połączysz te siły, to możesz... Dlatego my zrobiłyśmy ten event i on tak nam wypalił, bo my po prostu pokazałyśmy naprawdę, kim jesteśmy. Nie zrobiłyśmy tego w ogóle w żaden sposób, żeby na tym zarobić w celach zarobkowych czy takich promocyjnych, tylko my to po prostu zrobiłyśmy dla ludzi. Tak Szczerze, prosto z po prostu. serca, szczerze, czy nam coś wyszło, czy nam coś nie wyszło, to po prostu tak było. I myślę, że to był nasz tak naprawdę najlepszy ten marketing, nie? Że bycie sobą to jest nasz najlepszy marketing. I my nie musiałyśmy, nie wiem, komuś płacić, żeby robił nam materiały, żeby nas jakoś super przedstawiał, robił nam sesje zdjęciowe czy cokolwiek. My po prostu żeśmy, tak jak czułyśmy, tak zrobiłyśmy, nie? I ludzie to po prostu kupili, bo to było prawdziwe. A macie jakąś taką poradę właśnie dla ludzi, którzy boją się pokazywać w tych social mediach, ale no, ze względu na pracę, którą wykonują, jednak powinni? Na przykład, nie wiem, może nas jakiś właśnie trener ogląda i wstawia tylko treningi swoich podopiecznych, ale sam nie ma odwagi, żeby swoją w ogóle twarz pokazać. No przede wszystkim uwierzyć w siebie i nie ma nikogo idealnego w sieci i to też nie jest potrzebne, żeby tylko te idealne obrazki wstawiać. Każdy popełnia błędy, co chciałam powiedzieć? Każdy popełnia błędy. Każdy gdzieś tam się potyka po drodze i to jest zupełnie normalne, nie trzeba siebie idealizować, ludzie zawsze będą gadać. Gadają tylko tak jak mówiliśmy o tym, ludzie sfrustrowani i którzy nie mają tak naprawdę własnego życia, tak mi się wydaje, żeby Mi się wydaje, że ludzie, którzy zasady. w ogóle celu nie mają, nie wiedzą w ogóle, co zrobić ze swoim życiem. Tak, to tylko tacy będą się czepiać, a ludzie wartościowi jednak skupią się na tych pozytywnych aspektach i nie będą zwracali uwagi na jakieś potknięcia. Spojrzą na siebie Tak. na wprost i pójdą dalej. Tak. Ja myślę, że ogólnie w tych czasach, w jakich my teraz żyjemy, to jest bardzo trudno uwierzyć w siebie i poznać swoją wartość, ale jeżeli ty nie znasz swojej wartości, to ty też nie znajdziesz tej wartości w drugim człowieku i to jest takie
fałszywe trochę, nie? I jak gdzieś tam, wiesz, pokazujesz, że jest super, a nie pokażesz siebie przez to, że bo tutaj, nie wiem, nie wyglądam wystarczająco ładnie, albo pokażę się, jak schudnę 10 kilo, bo ja wiem, jak to działa. Ja pracuję z kobietami na co dzień, z dziewczynami i po prostu wiem, z czym ludzie przychodzą i myślą, że będą szczęśliwsi, czy coś w życiu ich się zmieni, bo osiągną, nie wiem, tam zamierzony cel sylwetkowy, czy nauczą się mniej jeść, czy coś. To tak nie działa. To po prostu wszystko jest w środku, nie? I ja myślę, że my raz, że to zbudowałyśmy to w środku, nie? Tą świadomość siebie. I to nie znaczy, że my jesteśmy super idealne i najlepsze, tylko po prostu jesteśmy dobre i jesteśmy wystarczające, nie? I też przebywając ze sobą, potrafiąc sobie po prostu powiedzieć coś dobrego, no to na co dzień to budujemy, nie? I mi na przykład bardzo dużo daje, jak ja komuś powiem coś miłego, nie? Jak powiem komplement. A nie wiem, jak podle musiałabym się teraz czuć, gdybym ja miała kogoś, nie wiem, no wejść na neta i dać jakiś tam chujowy komentarz, nie? Tak. No myślę, że by mnie bardzo długo to męczyło potem i bym nie potrafiła sobie z tym dać rady. No i w ogóle po co, nie? Nie po co, jaki to ma sens, tak? No. A to jak widzisz, ja ogólnie mam tak, że wszystkich swoich klientów bardzo dobrze znam. Ja wiem, ile mają dzieci, gdzie pracują, czym się zajmują i całą tą resztę. I ja widzę po nich wszystko po prostu, czy facet zetnie włosy o milimetr z łysego na bardziej łysego, czy kobieta zmieni makijaż, ściągnie, doczepi rzęsy. Ja to wszystko widzę. Ale widzę też, że oni to naprawdę doceniają, że ktoś to zauważa po prostu po nich. Że ja to już mam tak wyczulone, że ja widzę każdą zmianę charakteru, każdą zmianę humoru, nie charakteru. Widzę po prostu, jak osoba wchodzi mi na salę, widzę, że coś jest nie tak, czy jest szczęśliwa, czy to jest ta pozytywna zmiana, czy ta troszeczkę mniej. I ludzie to naprawdę doceniają, bo na co dzień oni się czują niezauważani, nie tylko gdzieś tam w domu, w środowisku swoim, ale też w pracy. To może też wynika to z tego, że wiesz, przebywamy w holenderskim środowisku i tutaj też jako Polacy w większości, nie mówię, że wszyscy, ale w większości czujemy się jednak obco. Tak, może tak jest i to czujemy się takie niedostrzeganie właśnie. Także Może coś w tym jest. bycie miłym, bycie uprzejmym nic nie kosztuje, a może naprawdę dużo zmienić No w życiu. to, co czyjegoś powiedziałaś, to człowieka, jest po prostu dobre. To jest, myślę, że dobre podsumowanie. Ja ogólnie też mam taką jedną główną zasadę w życiu, żeby po prostu być dobrym człowiekiem, żeby nie krzywdzić innych świadomie i tego się trzymam. Jak idziesz spać na koniec dnia, to masz po prostu zasnąć z lekką głową, lekkim sercem Tak. i tak to powinno wyglądać, nie? Ja myślę, że tak, że to się do tego wszystkiego sprowadza. Nie powinno być takiej w nas zawiści i takiej zazdrości. Jak czerpiesz od kogoś inspirację, no to też mu to powiedz, bo to nie jest nic złego się na kimś wzorować, ale fajnie jest powiedzieć, nie? Że fajnie to zrobiłaś, czy coś, nie? I Tak. myślę, że to po prostu buduje. I to buduje i ciebie, i tą drugą osobę. I to nic nie kosztuje. A nie wiem, czemu to jest takie trudne i wciąż czemu... Ludzie mają z tym problem. Mi się wydaje, że boją się, jak ta druga osoba zareaguje. Może właśnie tego hejtu się boją. Może. Dlatego ludzie tak się nauczyli trzymać na dystans. Tak. No my ten dystans bardzo mocno pokonujemy na sali, także trenując właśnie w tych grupach z nami, my zbliżamy tych ludzi niesamowicie, bo ci ludzie zaczynają od zera, nie mając bardzo często żadnego doświadczenia z treningiem, a zyskują nie tylko taką siłę fizyczną, ale zyskują przyjaciół po prostu, jakieś tam swoje miejsce. Także trening to jest tylko początek. Tak na koniec, dziewczyny, jakiś przekaz, odezwa do narodu, do widzów, do słuchających. Może też przy okazji możecie zaprosić na przyszłe wydarzenie. Narodzie, rusz się. Wiosenne. Narodzie, rusz się, tak. Rusz dupę narodzie. Tak. Co ty byś chciała? No ja bym chciała powiedzieć po prostu, to powiedzieć właśnie, rusz się narodzie po prostu, bo to jak wiele ten ruch jest w stanie zmienić w waszym życiu. A może tak, że ja bym chciała, żeby więcej ludzi było świadomych tego,
jak wiele ruch jest w stanie zmienić w waszym życiu. Po prostu, żebyście dali szansę tej aktywności i nieważne co to będzie, czy to będzie spacer, czy to będzie boks, czy to będzie trening siłowy, cokolwiek, żebyście spróbowali i dali po sobie samemu poczuć, ile to w waszym życiu jest w stanie zmienić. Tak, dajcie sobie tę szansę, to jest po prostu najlepsza inwestycja w siebie i w żaden sposób to nie zrobi wam krzywdy i no nie pożałujecie. To jest na początku trudne, czasami to boli. Od tego też są osoby, które wspierają. Nawet jeśli nie fizycznie, to mentalnie po prostu tak, bo zazwyczaj kiedy chcemy odpuścić, no to fajnie jest mieć tą osobę, która gdzieś tam nas pchnie i mówi, patrz, tyle już zrobiłaś, to się nie poddawaj. No, ale to jest chyba taki najważniejszy w życiu krok. I wiem, że niektórym osobom się wydaje, że to my mamy jakąś fanaberię po prostu z tym treningiem, że ja już też ostatnio to słyszałam, że jestem coraz starsza, pewnie już nie będę trenować, no to moja wiadomość jest taka, że ja będę tą sprawną babcią 70-letnią razem z Kasią będziemy sobie rzucać sztangami, bo to w ogóle ja nie widzę innej przyszłości, nie? Bo to nie jest fanaberia. Po prostu to my mamy takie czasy, my się nie ruszamy, po prostu nigdzie. My wsadzamy tyłek do auta, w pracy wszystko robią za nas maszyny, wracamy do domu, siadamy na kanapie, i nie robimy niczego i nie zdajemy sobie nadal sprawy z tego, jaką dużą krzywdę robimy sobie tym bezruchem. Bo nic nie jest bardziej kontuzjogenne niż bezruch właśnie. Dokładnie. Nasze ciało w ogóle odzwyczaja od jakiegokolwiek ruszania. Tak, a jesteśmy do niego stworzeni, do ruchu jesteśmy stworzeni po prostu i to, co my sobie teraz wypracujemy tym treningiem, tą fanaberią, zaowocuje nam na przyszłość po prostu. To jak my się będziemy starzeć, zależy od tego, co zrobimy teraz. Ale też nie polecamy, jak ktoś się przez 50 lat w ogóle nie ruszał, żeby jutro zaczął biegać, nie? No to też... A niech pójdzie to na sobie spacer, może więcej krzywdy zrobić. Albo niech przyjdzie do nas, to my go poprowadzimy po prostu. Dokładnie. Bardzo wam dziękuję. Właśnie dla osób chętnych, które chciałyby się zacząć ruszać, linki do dziewczyn zamieszczę w opisie. Oczywiście zapraszamy też do grupy, na fanpage Ruchem po Życie. Także tam na przyszłą edycję pewnie pojawią się w odpowiednim czasie tak, i już informacje. niedługo też będziemy ruszać z naszym Airbike Challenge. Tak, po całej Holandii. Po całej Holandii, więc też będzie możliwość na spotkania, więc zapraszamy do obserwowania, bo tam będziemy I to wszystko na Ruchem po Życie będzie. Tak. Okay. Instagram i Facebook i tam po prostu najlepiej Pewno jest. na rowerku będzie można wygrać bilety, koszulki i różne inne rzeczy, także zachęcamy do wzięcia udziału. Super. Dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak było na poprzedniej edycji, czyli tej, która się odbyła miesiąc temu, to ja zamieściłem na kanale taką krótką wideorelację, także zachęcam, może gdzieś się tu wyświetli. Dobra, ale jeszcze rowerka też nie spróbowałeś, więc wszystko przed tobą. Ja byłem sfokusowany na kręceniu wszystkiego, ale... Przyjedziemy do Rotterdamu. Nie ominiecie. Obiecuję. Dziękuję wam bardzo za przybycie. Mam nadzieję, że zmotywowaliśmy kogoś do podniesienia dupy z kanapy i do ruszenia się. Oby. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.